Jak się czujesz? Czuję, że się rozpuszczam. Home is with you wherever that may be. Aloszka kochani, w tym odcinku chciałem Wam opowiedzieć, jak na Krysi wyleczyliśmy osmozę. Ale ponieważ sporo materiałów nam zginęło i nagrywaliśmy to jakiś czas temu, to tutaj chciałem opowiedzieć, jak to było. No więc mamy luty 2023, wyciągamy Krysię z wody w Puerto Peñasco. To jest na samej północy Morza Corteza. Okazuje się, że Krysia ma setki, jak nie tysiące bąbelków, czyli diagnoza jest prosta, dość zaawansowana osmoza. Żeby osmozę porządnie wyleczyć, należy usunąć wszystkie farby, usunąć żelkot, usunąć trochę laminatu, kadłub porządnie wysuszyć i później wszystko wyrównać szpachlą epoksydową. Ponieważ mamy loty już wykupione za tydzień, nie byliśmy w ogóle na to przygotowani, zlecamy ogolenie Krysi w stoczni. Dodajmy, że Puerto Peñasco leży na pustyni Sonora, która jest po prostu idealnie suchym miejscem, idealnym, żeby osmozę zreperować. My z Olą lecimy do Polski, natomiast w stoczni biorą się za usuwanie farby i żelkotu. Na początku robią to piaskarką, coś im nie idzie i ostatecznie usuwają żelkot i trochę laminatu za pomocą maszyny Gel Plane, o czym jeszcze Wam opowiem. Krysia stoi ogolona od końca lutego 2023 do końca lipca 2023, kiedy właśnie zaczyna się ten filmik. Niestety okazuje się, że w stoczni ogolili ją trochę zbyt płytko i ja musiałem to potem poprawiać. I zapraszam, w tym momencie zaczynamy naszą historię. Dzień doberek, kolejny dzień rano. Wreszcie mam maszynę tego Gel Plane'a, o którym mówiłem wczoraj. Zobaczyłem, sprawdziłem w necie, jak to dokładnie działa. Ustawia się zadaną głębokość i on tymi ostrzami ścina laminat. Zaraz zobaczymy, jak to idzie. Jest mniej więcej ustawione teraz na 0,35 mm. A tutaj mam w worku to, co laminat, który zeszlifowałem wcześniej. 2 dni szlifowania. A pewnie to jest może połowa tego, co zeszlifowałem. No i dobra, trochę mi się rura do Gel Plane'a, trochę kurde, tutaj jest jakiegoś mutanta, będę to musiał jakąś taśmą skleić. No i przyznam, że jestem trochę zdenerwowany, jak to będzie. Mam nadzieję, że nic nie zepsuje. No, po pierwszym kawałku mogę powiedzieć tyle, że idzie to dość szybko, ale miejscami wygląda to mocno średnio. Zostawia takie schodki, które i tak będę musiał nieźle potem szlifować. No ale nic. No mam nadzieję, że to jest tylko kwestia wprawy. Zrobię jeszcze metr przy takim ustawieniu. To tak mniej więcej wycina w okolicach pół milimetra laminatu. Zrobię jeszcze metr i może zacznie mi trochę lepiej iść, bo na razie nie, jestem daleki od bycia zadowolonym. Być może zwróciliście uwagę, że nie mam stroju ochronnego. Roboty te odbywały się w czasie, kiedy w cieniu były temperatury 35, czasami 37 stopni. Było to nie do wytrzymania. Jednak cięcie laminatu bez stroju ochronnego było jeszcze bardziej nie do wytrzymania. Po prostu nie mogłem spać w nocy. Te igiełki wchodziły mi wszędzie, drapałem się, miałem laminat w pościeli. Koszmar. Dlatego musiałem zaryzykować śmierć przez ugotowanie i dalej już zawsze miałem strój ochronny. Jak się czujesz? Czuję, że się rozpuszczam. No wykończony jestem. Ale jeszcze 2 dni i będzie zrobione. Potem strój kosmonauty można będzie zamienić na
strój bardziej otwarty. Ostra. Rozwaliłem wczoraj ostrza, wjechałem na przejście burtowe, połamałem ostrza, że się nie dało robić i dzisiaj pojechałem, się okazało na szczęście, że te ostrza są dostępne tutaj w sklepie lokalnym i jest o niebo lepiej, więc mogłem je połamać szybciej, bo idzie dużo szybciej. Oj. Chwila przerwy. Generalnie ta maszyna, jak widzieliście przed chwilą, ona jest super szybka, ale w tym upale i w tym kurewskim stroju po prostu się nie da szybko robić. Według producenta można zrobić 10 m2 w godzinę, czyli teoretycznie można by zrobić całą łódkę w jeden dzień, ale ja muszę więcej siedzieć i sapać, niż jestem w stanie robić tą maszyną, więc myślę, że to 3 pełne dni, tak jest, pełne, no a że robimy inne rzeczy, to zejdzie się pewnie 6 w sumie. Także dobra, chwila na wentylację. Pięć. O Jezu, no. Porządne spodnie. Szczelne. Kuracja detoksowa od razu. No, jakby ktoś chciał schudnąć, to może przyjechać tutaj. A jak tu będzie dla niego za słabo, to może się w tym ubrać i jechać do Phoenix. Oj. Ale niesamowite, że człowiek jest w stanie tyle wody przez siebie przepuszczać. Przez skórę. Nareszcie po prawie 2 tygodniach, no może 10 dniach walki tutaj w tym upale, przede mną ostatni kawałek. Także tą maszynką się nazywa Gelplane, ogoliłem całą krysię mniej więcej 0,7-0,8 mm w głąb. Został mi ostatni kawałeczek. No i tutaj właśnie widać różnicę, co mi zostało. To jest tutaj nieogolone, jest więcej takich jasnych pęcherzy, tu jest ogolone i tutaj jeszcze to muszę ogolić teraz na górze i tak jak tutaj na lewo jest jeszcze do ogolenia, tu już jest ogolone i ten laminat wygląda dużo lepiej. Tydzień temu, jak zacząłem szlifować szlifierką, to zeszlifowałem może 2 metry tutaj na dziobie i zajęło mi to 2 dni, więc to był jakiś koszmar. No i całe szczęście wypożyczyłem tego od Sala Gelplane'a i powiem wam, że to jest po prostu to. Jeśli byście chcieli usuwać żelko czy coś, to jest najlepsza maszyna. Nie piaskowanie, bo zostawia dziury, szlifowanie to są tygodnie szlifowania, to zapomnijcie, chyba że macie dostęp do bardzo taniej siły roboczej, a Gelplane w tych warunkach nieludzkich 35 stopni zajęło mi to 5 dni z przygodami. Tu złamałem ostrze, tu coś tam. W normalnych warunkach myślę, że taka łódka jak Krysia przy mojej kondycji to jest 2 dni na luzie, a według producenta to 10 m2 na godzinę. Zaawansowany operator maszyny potrafi wycisnąć, no ja bym może przez godzinę był tyle w stanie wycisnąć, ale potem bym po prostu umarł. Także to te 3 wory to jest to, co Gelplane
zdjął z krysi. Każdy worek tak waży, ja wiem, z 10 kg może, czyli jakieś 30 czy pewnie jeszcze 10 kg odfrunęło tutaj w powietrzu. Także no ze 40 kg laminatu żeśmy zdjęli. Dobra, o Jezu, biorę się za szlifowanie. Powiem Wam, że marzę, żeby ta robota się zakończyła, bo w tym stroju nieprzepuszczalnym, w tej temperaturze, to jest po prostu dramat. Jak już przejechałem Gelplane'em, to w niektórych miejscach zostają takie ślady, takie wcięcia na łączeniach, jak jechałem. Plus na przykład tutaj przejście burtowe też jest ogolone tylko dookoła, więc jak mam takie nieładne jakieś zadziory, to kolejny etap jest szlifierka kątowa. Jednak co to jest ta tajemnicza osmoza? No więc od razu w momencie, kiedy nowy jacht ląduje w wodzie, w jego żelkot zaczyna powoli wnikać woda. Jest to proces bardzo, bardzo powolny, jednak jest nieustający. No i ta woda wnika i jak wejdzie jej wystarczająco dużo, zaczyna rozpuszczać żywice, z których zrobiona jest łódka. Zachodzi reakcja chemiczna, podczas której wytwarza się ciśnienie i jak widzimy łódkę z takimi bąbelkami, to znaczy, że od środka zostało wytworzone ciśnienie i po prostu łódka ma osmozę. Jest to proces normalny w starych jachtach. Słyszałem według brytyjskiej jakiejś tam organizacji, nie jestem w stanie powiedzieć nazwy, ale 6 na 10 jachtów 10-letnich ma problemy z osmozą. No, nasz jacht jest prawie 30-letni, więc dziwne by było, gdyby tej osmozy nie miał. Niektóre jachty są bardziej odporne, jeśli im lepiej jest zrobiony laminat, tym łódka jest bardziej odporna na osmozę. Jak jest położony byle jak, są jakieś szpary pomiędzy kolejnymi warstwami, łódka będzie miała osmozę szybciej. Jeśli jest super zrobiony, będzie miała później albo wcale, ale nie wiem, czy są jakieś łódki w 100% odporne na osmozę. Chyba nie. No i na czym polega kuracja antyosmozowa? No jak już jest sytuacja poważna, tak jak w naszym przypadku, że tych bąbelków jest po prostu cała masa, ponad 1000 czy 1000 wręcz, trzeba usunąć cały żelkot, no i po czym usunąć trochę laminatu, tą chorą warstwę, a następnie już nie kładziemy żelkotu, tylko są takie epoksydowe bariery dla wilgoci i tą epoksydową barierą się maluje, na to farba antyporostowa i łódka już jest bez żelkotu. Podobno te epoksydy są dużo lepsze niż oryginalny żelkot i tej wersji się trzymamy. Więc mamy nadzieję, że jak to teraz zrobimy w stoczni dobrze, to już nigdy problem osmozy nie wróci, bo powiem Wam szczerze, że w tych upałach, jak z tym ciężkim Gelplane'em w stroju ochronnym przy 35 stopniach musiałem walczyć, to myślałem, że tutaj ducha wyzionę i mam nadzieję, że już nigdy więcej nie będę musiał tej operacji powtarzać. Marzysz o wypłynięciu w dłuższy rejs? Potrzebujesz doposażyć jacht lub skonsultować trasę? Zapraszamy na konsultacje. Przez 15 lat mieszkania na jachcie przepłynęliśmy ponad 200 000 mil morskich. Korzystając z naszego doświadczenia, szybciej wyruszysz w wymarzony rejs, a podczas wyprawy będziesz bardziej delektował się pięknymi miejscami, a mniej stresował prowizorycznymi naprawami. Napisz do nas na info@skiff.pl. I wreszcie etap wycinania laminatu dobiegł końca, jednak powierzchnia krysi miejscami przypominała kratery na Księżycu. Teraz trzeba było to wszystko wyrównać, a ponieważ zdecydowaliśmy się na farbę Copper Coat, która musi być malowana na powierzchnię perfekcyjnie równiuteńką, etap ten wcale nie był taki prosty. Wygląda, że wszystko gotowe do szpachlowanka. Przygotowałem sobie tutaj taki przedział na dziobie. Wszystko jest odtłuszczone, umyte, oczywiście przetarte papierem wcześniej, więc powinno być git.
Powiem wam, że się trochę denerwuję, bo ta szpachla jest pioruńsko droga. Nigdy nie szpachlowałem tak ogromnej powierzchni, więc trochę nie wiem, czy wystarczająco dużo kupiłem. W sumie mamy około 13 galonów, czyli jakieś 50 litrów szpachli. Mam nadzieję, że to wystarczy. Na razie będę używał szpachli firmy Total Boat, mamy 1 galon, a resztę mamy system free, ale chcę zwolnić pojemniczki z tego Total Boata, chcę go wykończyć, bo on się idealnie mieści do tej lodóweczki. A problemem oczywiście tutaj przy szpachlowaniu będzie temperatura, bo ponieważ jest 30 stopni albo ponad 30, no to szpachla będzie szybciej stawać, więc jak chcemy szpachlować większe powierzchnie, no to jest jakby mniej czasu. Szkoda, bo dużo wygodniej byłoby nałożyć sobie taki metr kwadratowy i to dopiero wyrównywać. No ale jest jak jest. Do szpachlowania będę używał takiego, najpierw będę nakładał wszystko taką szpachelką małą, normalną, prostą, a potem kupiłem, to jest pioruńsko droga szpachla, najmniejsza z linii firmy Flexi Sander. Ona jest elastyczna, więc jest idealnie się dopasowywuje do kształtu kadłuba. Oni robią dużo większe te szpachelki, ale abstrahując od ceny, która też jest, ta kosztowała $100 albo nawet 120. Abstrahując od ceny, to po prostu bałem się, że przez temperaturę nie będę w stanie nałożyć wystarczająco dużo szpachli, żeby tą wielką szpachlą to rozprowadzać. Pewnie byłoby szybciej taką wielką. Dzień doberek. Wczoraj chyba padła bateria na timelapsie. Udało mi się zrobić nawet więcej niż myślałem, że się uda, ale nadal daleka droga do całej łódki, bo to jest może 1/6 jednej burty, bo potem łódka się robi coraz szersza. Wczoraj używałem szpachli Total Boata. Ostrzegano mnie, że ona nie jest najlepsza, ale ostrzegano mnie po tym, jak już kupiłem galon, a i tak go trzeba było zużyć, no więc wczoraj zużyłem Total Boata. Są tam takie mnóstwo jakichś takich malutkich dziurek, które tutaj nie widać, zaraz wam pokażę z bliska, jakieś grudki, coś tam, no będzie z tym mnóstwo roboty, a dzisiaj zaczynam robotę już ze szpachlą System Free, która już ma być na resztę łódki. Jak się przyjrzymy z bliska, to są takie małe dziurki. No, wszędzie można je znaleźć, bo jeszcze takie jak są wypustki, to zakładam, że to się zeszlifuje ładnie. Natomiast dziurki, to każdą taką dziurkę trzeba będzie wypełnić. Tu mi się jakaś rysa zrobiła, to ją też będzie trzeba wypełnić, no ale to akurat łatwe. Także no, szału nie ma, ale pamiętajmy, że to jest pierwszy raz, kiedy szpachluję taką ogromną powierzchnię, więc to też ja to czuję, że powoli idzie mi to coraz lepiej. Ze względu na upał cały proces był dość czasochłonny, bo mogłem za jednym razem robić tylko małe partie. Za każdym razem rozrabiałem szpachlę, którą trzymałem w lodówce, więc musiałem wszystko wyjąć, wymieszać, nie za dużo, nałożyć, potem wyczyścić narzędzia, bo po jakichś 15 minutach szpachla zaczyna stawać, więc tych latania do lodówki i z powrotem było bez liku. Okej. Dwa razy tyle brązowego co białego i trzymamy to w lodówce, żeby wolniej to wszystko twardniało. No i teraz trzeba to wymieszać na jednolity kolor, żeby była maś jednolita. No i niestety zasada jest taka, że im jest cieplej, tym szybciej to twardnieje. I gdyby nie to, że to chłodzimy, to miałbym mniej niż 10 minut,
na wymieszanie i rozprowadzenie, to jest przy tych powierzchniach niemożliwe, a dzięki temu, że to w lodówce jest i ma 10 stopni na starcie, to mam jakieś 20 minut. Na jedno rozrobienie. Alożka. Dzisiaj mija 4. dzień, leci. Jak zacząłem szpachlować, idzie to wolno. Głównie ze względu na upał jestem w stanie naraz zrobić mniej szpachla, musi iść w lodówce, bo inaczej to miałbym tylko 10 minut na przygotowanie i położenie, co przy tej powierzchni no to jest strasznie mało. No ale dzisiaj skończę wszystko oprócz szpachlować. Pierwszą warstwę oprócz kila i steru. Wygląda to niestety bardzo średnio. No nie jestem zadowolony. Myślałem, że to będzie wyglądało bardziej gładko, ale zobaczymy, jak to mi pójdzie, jak to się będzie szlifowało. Oby się szlifowało dobrze, bo z założenia to jest miękka szpachla, która jest właśnie do wyrównywania nierówności, niestrukturalna, więc powinna się szlifować łatwo. Jak jest, zobaczymy za chwilę, bo tutaj mi został taki mały kawałeczek jeszcze na rufie, ale jest godzina 10 i powoli zagląda mi tam słońce, więc idę już na drugą burtę, zacznę szlifować, a to skończę po 13. No i wygląda to tak, no tutaj starałem się nakitolić więcej, bo tu były takie mocne, o teraz ze słońcem tu widać takie mocne wcinki z tej maszyny, ona tam startowała, więc dlatego tu jest tak nierówno. Tu jest trochę niżej, jest potem lepiej, ale jak się bardzo przyjrzeć, to niestety są takie malutkie dziurki, takie jakby zaciągnięcia. Ja nie wiem, od czego to jest, ale to nie jest dobre. No, co tu dużo gadać. Pierwszy raz to robię, biorę się za szlifowanie i zobaczymy jak będzie. Najważniejsze, że wystarczy mi szpachli, to pewne, bo tutaj mam jeszcze 2 takich panów wielkich. Wczoraj otworzyłem to wielkie wiadro i na pewno wystarczy. I to jest dobra wiadomość, a ja tymczasem biorę się za szlifowanie na dziobie i zobaczymy jak to będzie wyglądało po przelocie. Papierek 80. Ten kawałek, który widzieliście na timelapsie, zajął mi 2 godziny, więc nie jest tak źle. Nie jest tak źle, ale idzie w miarę szybko, ale ze swojej roboty jestem średnio zadowolony. W dalszej części, mam nadzieję, będzie lepiej, bo dawałem trochę więcej szpachli. Tutaj są obszary, gdzie jest super, na przykład tu. To już jest done i nic tu nie trzeba robić, no ale te wszystkie ciemniejsze, nie zeszlifowane kropki to są do wypełnienia, także jest tego sporo. Na górze przy połączeniu z farbą też jest odpyty, tam jeszcze zagłębień, tu takie widzicie wzdłuż, to tam gdzie
gdzie ten gel plane zaczynał, to się zrobiły takie dolinki, no i widać ich nie wypełniłem wystarczająco. Także jeszcze będzie całkiem sporo. Drugi przejazd, mam nadzieję, zrobi robotę. Mam nadzieję. I mam nadzieję, że wystarczy szpachli, bo myślałem, że będzie trochę lepiej. I jeszcze do tego, oprócz takich miejsc, co widać tak na maksa, no to są jeszcze te dziurki cholerne. Nie wiem, czy to widać w kamerze, czy nie widać, ale z daleka wygląda, że to jest idealnie, ale jak się przybliżymy, no to są te dziurki. Te dziurki też trzeba wypełnić. Dobra, człowiek szlifierka. Po pierwszym szpachlowaniu myślałem, że koniec jest już bliski. W jak wielkim byłem błędzie. Po pełnym przeszlifowaniu czekała mnie jeszcze jedna pełna runda szpachlowania, potem szlifowanie i szpachlowanie i szlifowanie i znowu poprawki i tak setki tych poprawek. To się po prostu ciągnęło w nieskończoność. Oczywiście szpachli nie wystarczyło i trzeba było zamówić jeszcze dużo więcej. Ostatecznie na samą szpachlę wydaliśmy ponad $3000. Na pewno gorąc nie pomagał i gdybym miał większą wprawę i byłoby chłodniej, zużyłbym dużo mniej materiału. To był jeden z tych projektów, w których sprawdzamy i przekraczamy granice własnych możliwości i oby już nigdy więcej, żebyśmy nie musieli tak cisnąć. Co do efektu końcowego, to uważam, że wyszło super. Krysia teraz ma idealnie gładziutkie dno. Jeśli podobał Ci się ten odcinek i nasza robota, to poprosimy łapę w górę, subskrypcję i może też rozważysz bezpośrednie wsparcie i dołączenie do naszej wirtualnej załogi w serwisie patronite.pl. A tymczasem do następnego.